jakby ja już miałem jakiś tam swój poziom, ale nie mogłem przeskoczyć ten... Skoczyć jakiegoś etapu, tak? Tak, tak. Cały czas miałem jakby nad głową sufit taki, nie wiem, nie fizyczny oczywiście, taki jakiś... I ciężko było to mnie ten próg przeskoczyć. Ale kiedy trafiłem do tego studia, poznałem też Lewgena. Nigdy nie widziałem, widziałem tylko raz na konwencji u Lwowie, a tak nigdy z nim normalnie nie gadałem, zrobiłem parę zdjęć i tyle. I tutaj poznałem już normalnie Lewgena, no i zdecydowałem, że chcę robić czegoś podobnego, bo oni mieli wtedy już taki wysoki poziom, no i poszło tak powoli. No, przez jakiś czas już zacząłem coś swojego wymyślać, też iść w swoją stronę, szukać swoje jakieś tam elementy, żeby dodawać też, no czasami korzystam oczywiście, tam dodaję jakiś ogień podobny do Lewgena tematu, ale już idzie w swoją stronę, staram się też oczywiście. Zdecydowanie tak. No i teraz już zdecydowałem iść w małe tatuaże, no bo widzę jakby coraz więcej poziom i tak jak mówiłem wcześniej, że muszę zostawić młodym trochę miejsce. No tak, oczywiście, że tak. Szczególnie, że tak jak rozmawialiśmy, tych młodych tatuatorów, którzy naprawdę robią już teraz fajne, takie duże prace, jest naprawdę sporo, więc może to dobrze, że im zostawisz trochę, będą mogli coś wygrać, bo jakbyś też się wystawiał, to byłby problem. No nie, no też jakby, wiesz, to też tak, wiesz, kiedy mi mówią na konwencjach, o przyjechałeś i teraz będziesz zabierał nagrodę, nie, to też jakby czasami można zrobić no, naprawdę fajną pracę, a czasami no, ciężko to zrobić. Jakby robisz, starasz się tam wszystko, kompozycja pasuje, no i ktoś przyjeżdża, no zupełnie inaczej wygląda praca, No tak. inny kontrast, inny w ogóle poziom. Ja tak patrzę, ja myślałem, że moja praca fajna i na 100% będzie moje miejsce pierwsze, a okazało się, że nie. No to też jakby... No takie sytuacje na pewno mają też miejsce. Na każdego lepszego na 100% przyjedzie jakiś inny lepszy, no na 100%. Wspominałeś też o tym, że ta zmiana sprzętu miała bardzo duże znaczenie w Twoim rozwoju, w Twojej historii. W pewnym momencie też napotkałeś nasze kartridże Quadronu i jak oceniasz pracę z nimi, ich solidność, na co zwracasz też uwagę? Powiem Ci tak, na początku nawet nie było się kartridżu, a były zwykłe igle. No i to było, ja wtedy chciałem już, bo obserwowałem oczywiście Samochina, no i wyszło tak, że on wszędzie pisał Quadron. I ja myślałem, że to można było kupić spokojnie na Ukrainie. Szukałem w różnych sklepach, nie było w ogóle. I tak było ciężko dostać wtedy Quadron. Zamawiałem przez znajomych, którzy jeździli na konwencję do Unii. No i to wtedy pierwszy raz ja spotkałem igły Quadron. Potem już oczywiście, kiedy już pojawiły się kartridże, też zacząłem używać kartridży i powiem Ci, bardzo fajne, bardzo precyzyjne, ale moje ulubione były igły Sublim albo Sublim, nie pamiętam jak dokładnie. No, nie wiem jaka różnica, ale powiem Ci, oni dla mnie były po prostu bardzo fajne. No i myślę, że po prostu zwykłe igły Quadron to była pierwsza generacja, a druga generacja to Sublimy byli. Oni troszkę mają inny plastyk, ale powiem Ci, to moje ulubione igły były. I no po prostu dużo powstało, powiem tak, moich fajnych prac z tymi iglami. No, ale ulubione to były moje 9 i 13 No i tak miałam o to zapytać. Tak. To mój Czyli zawsze z tym setem jeździłeś? taki bestseller, no. Super. Nie, w sumie takie mam 4. W moim zestawie takim 4 igle mam. 5 RL, 5 RS
i 9 i 13 Magnum. Okej, czyli 4, nie 2. 4, tak. Ja no, taki jakby standardowy jest taki zestaw, ja już nie wiem, może tak z 5 albo 10 lat już używam. A na co zwracasz uwagę, jak kupujesz kartridże? Jakie one muszą być? No na 100% z membraną, na 100%. Dla mnie najważniejsze, żeby kartridż był z membraną, żeby nie był gruby plastik i 0,30. Lubię tę średnicę 0,30. No, long taper na przykład, albo nie wiem, tam medium taper, to nie ma różnicy. Ostatnio lubię long taper. Tak, tylko używam medium taper na RS-kach. No, round shader. No to super, bardzo się cieszę, że gdzieś ten kwadrant towarzyszył Ci w trakcie Twojej przygody towarzyszy. Natomiast chciałabym wrócić do tego tematu Ukrainy, z której przyjechałeś te kilka lat temu. Natomiast z uwagi na obecną sytuację, która panuje, jestem ciekawa, jaki to wpływ ma na Ciebie tutaj w Polsce. No, powiem Ci tak, no po prostu ja już tak od dawna tutaj i dla mnie to było troszkę jakby, wiesz, cały czas mówili u nas o tym, że wkrótce będzie wojna z Rosją. I ja przez jakiś czas już tak, powiem Ci, od tego, że słyszysz to na co dzień i jakoś tak w ogóle przestałem nawet już no, to, co reagować na takie informacje, kiedy słyszałem gdzieś tam po telewizji, ja była tam, nie wiem, matka mi mówiła. I kiedy zaczęła się ta wojna, ja byłem akurat na gespocie w Niemczech i no naprawdę ja byłem w szoku. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że kiedy piszę do znajomego, do przyjaciela, do matki, tam też jakby mam rodzinę tam i oni mi piszą, że nas bombardują, jakby no to trochę tak, no naprawdę ja byłem w szoku, w takim szoku. Na pewno było ciężko. Ciężko, tak. No teraz już tak oczywiście z minutą, nie wiem, tak z pół roku już tak mamy. Już jakoś tak przyzwyczaiłem się. Oczywiście mi tak ciężko to powiedzieć, bo jestem tutaj cały czas. Nie znajduję się tam na Ukrainie i znam dużo kolegów, którzy wrócili, kiedy zaczęła się wojna. No, ale przez to, że ja cały czas myślę, no, jakby i od początku było moje marzenie mieszkać tutaj, w Unii, no ja na razie zostaję tutaj. No, oczywiście zobaczymy, co będzie dalej i może jeżeli jakieś tam będą zmiany, to będę musiał pojechać na Ukrainę, no, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i skończy się ta wojna jak najszybciej. Ale no jakby cały czas też dopomagam. Tam, no na początku bardzo aktywnie dopomagałem, akurat zwolniłem terminy na cały miesiąc, przesunąłem klientów, zwolniłem terminy, zbieraliśmy pieniądze na kamizelki kuloodporne, zbieraliśmy też medyczny sprzęt, zbieraliśmy tam jedzenie znajomym. Dużo ludzi dopomagało, pamiętam, bardzo dużo. I z Polski też, i Polacy też dopomagali, i z Ukrainy, którzy tutaj mieszkali, nawet z Rosji ludzie dopomagali. I to dla mnie był taki jakby trochę szok. No tak, dla mnie teraz też jest, jak o tym słyszę. No i też mam dużo znajomych z Rosji i oni mi pomagali też. No, ale teraz już oczywiście nie tak aktywno nie zbieramy, bo muszę też pracować. Oczywiście. I jakby też wynajmuję tutaj mieszkanie, mam też swoją firmę, muszę płacić te podatki, też księgowość, to wszystko. I też jakby to nie będzie samo jakby płacić za siebie i muszę to też jakby ogarnąć i no jakby muszę pracować. No i wysyłam po prostu teraz jakby nie komuś, a wysyłam po prostu na te jakby, no u nas to nazywa się ZSU, jak po polsku, na wojsko, no, na ukraińskie wojsko wysyłam, tak. No i
Staram się tak na razie. Ale pomagasz też trochę tatuatorom, słyszałam, bo mówiłeś, że gdzieś te Unistary pojawiają się w Twoim życiu i kupujesz ich na tyle dużo, żeby je wysyłać. Tak, wysyłałem, oczywiście wysyłam ten kolegom. No i no ale to tak... To nie jest jakaś duża pomoc, tak, ale chodzi mi o to, że cały czas masz gdzieś tam w głowie różnych ludzi, którzy są na tej Ukrainie. Tak, oczywiście. Zarówno tych, którzy są naprawdę w bardzo ciężkim stanie, w którym nawet i trudno pomóc, Tak, ale rodzinom. cały czas się wszyscy starają tak naprawdę. Ale chodzi mi o to, że po prostu pomagasz wszystkim ludziom, bo taki jesteś chyba, co? No, nie wszystkim, bo ciężko wszystkim pomóc. No dobra, no ale wiadomo, no pomagasz tym, którym możesz, którzy Ci przychodzą do głowy. Tak. Nie, powiem Ci tak, kiedy to zaczęła wojna, naprawdę pomagałem rodzinom, tatuatorom, którzy pisali do mnie. Oczywiście nie udało się każdemu pomóc, bo no, naprawdę były różne sytuacje. I było tak, że na przykład no, nie mogli, no, dziewczyna mieszka w jakimś tam, w jakiejś wiosce tutaj w Polsce i ona chce jakby przyjechać do Warszawy, przeprowadzić się jakby, wiesz, i ona pisze do mnie, że chce przeprowadzić do Warszawy, bo jej nie pasuje jakby, no i takie były sytuacje, no i jakby, Często słyszę o takich sytuacjach, tak. Powiem szczerze, od różnych osób. No, a Im ktoś jest w internecie wyżej, tym w ogóle takich sytuacji jest jeszcze więcej. Tak, i oni piszą, bo ktoś tam polecał, na przykład jakiś tam znajomy, kolega, że ja jestem tutaj i on mnie zna przez internet. No ja mówię, że słuchaj, no ja jakby jestem tatuatorem, a nie tam, nie zajmuję się nieruchomością na przykład. Ja nie mam znajomych, którzy ci tam mogą pomóc z mieszkaniem, bo przyjeżdżaj do Wrocławia, tutaj ja mam więcej znajomych i mogę spróbować Ci pomóc. Jasne. A ona, nie, dziękuję, to bardzo daleko, mi to nie pasuje, albo kierunek, albo się coś tam nie pasuje, albo miasto, a chcę bliżej tam do Warszawy, albo w Warszawie w ogóle. No i oczywiście no, w taki sposób no, jakby ciężko pomóc. No nie o takiej pomocy mówiłam. Bardziej chodziło No tak, mi tak. rzeczywiście o osobach, które tej pomocy naprawdę potrzebują, chociażby tak. ze względu właśnie na obecną sytuację na Ukrainie. No dobrze, to wróćmy może do takich tematów, które będą może trochę weselsze, bo temat wojny jest No tak. przerażający. No. Chciałabym wrócić do tych tematów kolaboracji, o których wspominasz, że fajnie jest takie kolaboracje tatuatorskie wykonywać. Jest jakiś tatuator, z którym marzy Ci się zrobić kolaborację? Powiem Ci, chciałem zrobić z każdym tatuatorem. Naprawdę? Tak, ale oczywiście ciężko z każdym, bo no, jakby też style nie będą pasowali, też jakby prędkość, też u mnie swoja, u tego tatuatora swoja prędkość, no i jakby też na przykład jeżeli ktoś tam robi realizm, to ciężko będzie z nim zrobić realizm. No w sumie to można zrobić, ale to nie będzie taka kolaboracja, to można powiedzieć tak, będzie po prostu wspólny tatuaż i tyle. Zgadza się. No, chociaż to też wspólny tatuaż, ale jakby tam prosta różnica chociażby w stylach. No i tak by, z kim by chciałem to zrobić? No chciałbym zrobić z Tofią, bardzo chciałem zrobić, ale tak jak mówiłem wcześniej, że może prędkość moja nie będzie pasowała do jego prędkości, bo on robi to szybko, a ja powoli. Tak? Uważasz, że powoli tatuujesz? Tak, oczywiście. No ja byłem na gospodzie i wiedziałem, jak on to robi. No, on wtedy zrobił tak, a ja zrobiłem na szyi tak. No, oczywiście Ale też może szyję. był bardziej skomplikowany Twój tatuaż, co? Może dlatego miał więcej szczegółów. No może, ale to też ja uważam, że to się szyja była, ale to też jakby... No to wszystko, wiadomo, to wszystko ma znaczenie w tatuażu. Tak. Miejsce i szczegółowość, i kolor, szarość na pewno. No, ale chciałem też z nim zrobić. Myślałem, może kiedyś tam zrobimy z Łukaszem Smyku, z Jarsonem też chcieliśmy zrobić już i pisaliśmy kiedyś z nim o tej kolaboracji, ale jakoś tak czasowo nie pasuje, albo ja nie mam papierów i muszę tutaj być w Polsce, bo nie mogę wyjechać dalej do Unii i przez to, że
może potrzebuję cały czas papiery. No i też jakoś tak nie szło. No, A może kogoś z zagranicy? z zagranicy, powiem Ci tak, z zagranicy, robiłem z zagranicy z dziewczyną z Bułgarii, ale już zrobiliśmy. Tak, żeby... Trudno powiedzieć. Tak, A tak. są jacyś tatuatorzy za granicą, których naprawdę bardzo podziwiasz, do których może nawet którym się inspirujesz? Ta dużo różnych jest, nie? artystów, tak. Nawet taki nie powiem, że każdego. Dużo inspiruje Nico Hurtado, powiem tak, Na bo pewno. dla mnie to na 100% taki osoba numer jeden, powiem Ci tak, szczerze, że bo wiesz, jakby, oczywiście mamy dużo tatuatorów, którzy robią portrety fajne, naprawdę takie realistyczne, ale ten tatuator, wiesz, on, nie wiem, od 90 lat zajmuje się tatuażami i teraz trzyma ten poziom i wszystko, co on ma, te różne firmy, on też tam produkuje stencily, tam i farby swoje, coś tam, ale no to co słyszałem. I powiem Ci, wszystko on robi to w branży tatuatorskiej i się daje radę robić tatuaże na wysokim No poziomie. tak, chodzi o to, że po prostu dużo ludzi ma No. tak wiele rzeczy do zrobienia w tej branży i nadal jeszcze znajdują Tak. czas tak naprawdę na wykonywanie tych prac w Tak. dużej ilości. Tak, tak, bo na przykład znam takich też osób, które robią tatuaże do jakiegoś momentu, potem zaczynają tam iść w stronę biznesu i potem już nie robią nic z tatuażem, po prostu zostawili tatuaż, a tylko robią biznes na tym. No i to tak ciężko naprawdę, jakby i tam być jednocześnie, no, ale naprawdę... Oni pokazują, że można. Tak. A Ty też byś chciał w pewnym momencie swojego życia przejść na jakąś taką formę, gdzie mniej tatuujesz, a bardziej zajmujesz się jakimiś takimi około tatuażowymi biznesami? Może bym chciałem, no, na 100% studio swoje nie. Nie? Nie. Jakoś, wiesz co, wcześniej kiedyś chciałem studio, powiem, ale się kiedy zaczynałem. Teraz już nie. Nie wiem dlaczego, jakaś tak, pracowałem w różnych studiach, naprawdę, zmieniłem może tak 7 studii, ale nie wiem, coś mi nie pasuje w tym, nie pasuje. Jak patrzę, jak ludzie walczą z innymi tatuatorami, że ten nie przyszedł do pracy, ten nie odpisał klientów, tam jeszcze coś, wiesz, ja tak... Masz rację, to też jest ważne. Też często pojawia się mimo wszystko w odpowiedziach na takie pytanie to, że trzeba się gdzieś zająć tymi mniej przyjemnymi rzeczami, jak Tak, tak. nie wiem, chociażby kasa fiskalna i wiesz, i sprawdzanie tych wszystkich paragonów, rozliczanie się potem, zamawianie sprzętu. Tak, to wszystko tak. są takie rzeczy, które gdzieś tam odtrącają Cię od pracy i tego artystycznego spojrzenia na co dzień, a musisz zejść gdzieś tam do jakiegoś poziomu i załatwić te mniej przyjemne rzeczy. Jak kiedyś powiedziała jedna znajoma, że każdy tatuator chce otworzyć swoje studio, póki nie otworzy. A potem już... No, masz rację, coś tak, w tym jest. i potem już jak otworzy, to już każdy chce zamknąć to. No nie każdy, ale większość. To powiedz, jakie są Twoje marzenia w takim razie na dzień dzisiejszy? Ja bym szedł w stronę może szkoleń. Powiem Ci tak, ja lubię szkolić ludzi, lubię opowiadać, lubię też jakby dawać, no po prostu ja i tak mam dużo, spróbowałem, tam eksperymentowałem, znalazłem różne informacje na temat tych jakby technik różnych, tak. I też brałem też szkolenia, jeździłem też na seminaria, no i tak spróbowałem przez Evgena, kiedy zaczęła się to pandemia, spróbowaliśmy pierwszy raz zrobić takie szkolenie. Pamiętam. Tak, i powiem Ci, ja byłem bardzo zadowolony z tego i może szedłem w stronę szkoleń. To dla mnie tak, ja jestem w branży, ale już nie pracuję tak, jakbym na przykład robiłem tam codziennie tatuaże.
No tak, ale też takie trochę odejście od Twojego codziennego rytmu pracy, to jest te przejście na te mniejsze tatuaże na pewno, bo Tak. wyobrażam sobie, że przy takich naprawdę dużych pracach to siedziałeś od rana do wieczora, bo ciężko Ci było postawić sobie jakąś granicę Tak, do wyjścia, a przy tych małych tatuażach jednak gdzieś tam do tej 18 czasami zdążyć się wyjść z tego studia, co? No tak. No i też szkolenia, kiedy ja zauważyłem, kiedy ja robię szkolenia, to ja też jakby staram się przeanalizować swoją technikę, no, swoją pracę i kiedy ja zaczynam jakby robić analizę tego, ja siadam i staram się tak wpisać na kartce wszystko, każdy detal, każdy ruch, co ja robię, dlaczego to robię i w ogóle co z tego wyjdzie. I zaczynam to tak jakby wpisać i potem widzę, że tak dużo ludzi, no ja byłem po prostu na różnych takich seminariach i dużo ludzi tego nie opowiadają, wiesz. To tak samo jak kiedyś mi powiedział jeden taki chłopak, który poszedł na prawo jazdy na szkolenia i chociaż on miał ojca, który też jakby no, prowadzi normalnie, tam on pracuje kierowcą, ojciec. I ja mówię, że dlaczego ty idziesz do instruktora, a nie do ojca, który i tak ma wiedzę w tym. A on powiedział, że bo wiesz, jakby instruktor, on jakby specjalnie cię szkoli i on zna te elementy i te na przykład sytuacje, gdzie ty tam możesz nauczyć się czegoś. Jasne. A ojciec, on będzie po prostu opowiadał tak, jak on to wie i po prostu tak, jak on to robi. A nie będę jakby, bo wiesz, jak instruktor, on codziennie spotyka różnych ludzi i on ma jakąś już taką, nie wiem, powiedzieć, taki środek, taki złoty środek informacji, a z ojcem on będzie tylko opowiadać o tych sytuacjach, które dotyczyły jego ojca. I tutaj tak samo. Kiedy ja na przykład widziałem, jak ludzie to robią te szkolenia i oni robią jak? Mniej więcej wszystko standardowe. Mamy teorię, mamy praktykę, ja pokazuję i tyle. Ja staram się troszeczkę inaczej to zrobić, dlatego żeby ludzie odczuli to. Jakby nie po prostu on przyszedł i zobaczył, nie wiem, tam ja tam pokazuję po prostu, ja robię tutaj tak RS-em, tutaj tak Magnumem, a tutaj RL-ką. Nie, ja pokazuję i staram się, żeby ludzie też to odczuli, żeby oni spróbowali to, żeby oni jakiś chociaż mniej więcej był rezultat tego, a nie po prostu zobaczył, później zapomniał o tym, kiedy wyszedł ze studia i przychodzi do domu i nic już nie robię. Bo i tylko mówię, że ja byłem tam u Sergeja na seminarium. No i też jakby staram się, no teraz oczywiście to wszystko umiem w trakcie testowania, te moje seminaria, ale też tak staram się, żeby ludziom dać te informacje, które oni będą potrzebowali na co dzień, tak jak instruktor. No tak. A nie po prostu mówić tak, jak ja robię codziennie i ty musisz tylko to zrobić. Bo czasami, to super spojrzenie. No bo czasami ja zacząłem z indywidualnych przez to, że tak ja z każdym staram się znaleźć jakąś, no na przykład ktoś tam umie fajnie robić projekty, a nie wie jak to wbić na przykład czarny. Ktoś robi fajne greywashy, a nie może potrafić z kolorem. Ktoś na przykład robi bardzo fajny realizm, taki po prostu mega realistyczny tatuaż, a nie może na przykład wbić normalny kolor, wiesz. I to wszystko jakiś czas, kiedy się, że to spoko wygląda, a przez jakiś czas to no, znika po prostu. No i ja staram się taki znaleźć ten środek, żeby każdemu to dać, tą wiedzę i żeby coś powstało na tym, nie wiem. No jasne, że tak. Powstanie, czy nie wiadomo, ale Najważniejszy jest zawsze rozwój. tak. I Tobie również życzę każdego dnia jakiegoś małego rozwoju, choć i tak trudno mi sobie wyobrazić, żeby Twoje prace były jeszcze lepsze, ale na pewno jak każdy tatuator marzysz o tym, żeby dalej się rozwijać, aby tylko nie stanąć w miejscu, więc tego na pewno Ci życzę Ci również mnóstwo świetnych prac i świetnych ludzi, z którymi będziesz pracował bądź współpracował. Dziękuję. I dziękuję Ci bardzo w takim razie za dzisiejszy Dziękuję wywiad. również. Mam nadzieję, że bezpiecznie trafisz do domu, do Wrocławia. No i dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również.